Zapraszam na złote, ale skromne jajka wielkanocne. Złote, żeby było na bogato, troszkę ptaszków, żeby było wiosennie. No i troszkę krzywo, żeby było widać, że to jest rękodzieło robione od serca. Troszkę jajko, a troszkę stroik, w dodatku podwójny. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam. Jajka plastikowe 11 i 16 cm. Nożykiem ścinam szef, który bardzo brzydko wygląda, a potem przemalowuję jeden raz cieniutko podkładem, bo teraz będzie mi się farba dużo lepiej trzymała. I pędzel nie będzie się ślizgał, bo bardzo nie lubię pracy na surowych plastikowych jajkach. Pędzel się ślizga, farba się ślizga, bardzo trudno wtedy zamalować, jest wszystko ładnie i na biało. Dwie serwetki, takie same, tylko wymiar inny. Oddzielam górną część, bo tylko ta nam będzie potrzebna do zdabiania jajka. Pędzelek z wodą, no i wycinamy, a raczej wyrywamy. Wystarczy oblecieć pędzelkiem z wodą wzór i on się po prostu sam w tym miejscu rozłazi. Dzielę na niewielkie kawałeczki, ponieważ w ten sposób będzie mi go łatwiej zakomponować na jajku. Elementy przyklejam, smarując klejem tylko od góry. Trzeba kleju nałożyć dużo, troszkę za dużo, a potem podczas rozsmarowywania pędzlem klej przemaka i wszystko się bardzo ładnie do powierzchni przykleja. Zresztą widzicie. Najłatwiej przyklejać jest maleńkie elementy. Czym mniejszy, tym lepszy, ponieważ wtedy nie robią się zmarszczki. A jak widzicie, wzór jest naprawdę przyjazny. Jakbym nie przykleiła, tak to całkiem dobrze wygląda. Serwetki miałam w dwóch wymiarach, ale jeżeli macie tylko jedną, to ona zupełnie wystarczy, także obklejcie spokojnie jedną serwetką dwa jajka. Gdy wszystko już jest przyklejone, zostawiam jajka do wyschnięcia, a potem przemalowuję jeden raz lakierem akrylowym matowym, grubo i porządnie. Ja się nawet nie zastanawiam, lakierować czy nie, ja zawsze lakieruję. Ponieważ kilka razy już paskudnie zniszczyłam sobie pracę tylko z tego powodu, że jej nie polakierowałam. Ponieważ z polakierowanej pracy bez problemu zetrę jakąś niepotrzebną plamę lub nieudane zdobienie. Foremka ze stamperii, skrobia ziemniaczana oraz masa super lekka. Wystarczy delikatnie opruszyć foremkę mąką ziemniaczaną i każdy wzór bez problemu wyciągniemy. No dobrze, może prawie każdy, bo jeżeli wzór jest bardzo cieniutki i delikatny, to warto go zamrozić. Ale metoda na mąkę według mnie jest najprostsza i najszybsza. Wyciski przyklejam do jajek natychmiast po ich wyciągnięciu z formy. Express Glue jest znakomity, jak już chwyci, to naprawdę trzyma na zawsze. I jeżeli nałożymy go troszkę grubiej, to mamy chwilę, żeby ten wycisk dopasować do jajka, bo na grubej warstwie kleju wycisk nam się bardzo fajnie suwa, a gdy kleju damy cieniutko, to łapie natychmiast. Złota farba akrylowa, po prostu maluje wycisk oraz dół jajka. I nawet jeżeli to nie wygląda źle, to mam wrażenie, że takie pomalowanie, po prostu pomalowanie i zostawienie wygląda płasko. Więc żeby wyglądało lepiej, żeby mi się podobało, zrobiłam 3 rzeczy. Po pierwsze, podcieniowałam wzór. Jak cieniować? To nie jest trudne. Film jak to zrobić zostawię Wam w opisie wideo. Ale generalnie potrzebna jest dobra farba, skośny pędzelek i chociaż troszkę zrobić takiego światłocienia. Następnie rozwodnioną farbą delikatnie przemalowałam wyciski, a potem wytarłam nadmiar farby. Dzięki temu farba została, zobaczcie, tylko w zagłębieniach. O trzeciej rzeczy powiem za chwilę. Na razie jajka przemaluję lakierem błyszczącym. Najpierw cieniowanie, a potem lakierowanie na błysk, ponieważ na błysku według mnie nie da się cieniować, bo farba i pędzel bardzo się ślizgają po takim błyszczącym lakierze. Konturówka złota. Troszkę podrasuję ten obrazek, troszkę dodam złotych elementów. Dzięki temu będzie lepiej pasował do całości. To ma być delikatny, więc najcieniej jak potrafię konturówką przejeżdżam po listkach, kwiatkach oraz gałązkach. Nawet się nie staram, żeby trafić idealnie w jakąś gałązkę albo listek, bo to jest nie do zrobienia. Tak mniej więcej, żeby jako tako pasowało. Nawet jak czasami zrobimy taką złotą kreskę obok, to nawet fajniej wygląda, tak malarsko. A gdy konturówka wyschła, zrobiłam trzecią rzecz, żeby upiększyć wyciski.
No dobra, nie to jest ładne, co jest ładne, ale to, co się komu podoba. Ja swoje wyciski upiększam tak, żeby mi się podobały. A czy Wam się podobają, to już trudno powiedzieć. Ocencie, napiszcie w komentarzu. Pasta woskowa srebrna, odrobinę na paluszek i po wypukłościach wycisków. Wystarczy, to naprawdę fajnie wygląda. Właściwie gotowe. Teraz wszystko wystarczy skleić klejem na gorąco i postawić na meblach. Ale trzeba coś jeszcze dodać. Muszą być jakieś wisienki na torciku. Może być rafia, może być sisal. Myślę, że to fajnie wygląda. I kokardka, bo kokardka zawsze musi być. Dada, moje złota skromne jajka wielkanocne prezentują się tak. Jeżeli Wam się cokolwiek spodobało, to jak zwykle w opisie wideo zostawiam linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A kolejny film, jak zwykle, w niedzielę rano. Do zobaczenia.